Witajcie. W jednym z poprzednich odcinków wspominaliśmy, że w małej miejscowości Koprzywnica znajdują się aż 3 muzea samochodów. 2 poświęcone są samochodom marki Tatra, natomiast trzecim jest prywatne muzeum zbierające różne perełki motoryzacji. Nosi nazwę Auto Moto Muzeum Oldtimer Koprzywnica. Zanim pokażę Wam perełki z tego muzeum, proszę, włączcie subskrypcję naszego kanału i oczywiście pokażcie, że lubicie nas. Wracając do muzeum. Do muzeum wchodzimy po schodach i na tych schodach widzimy piękną lampę zrobioną z przodu Tatry 603 po faceliftingu, czyli mającą 4 reflektory. W sali muzealnej są zgromadzone nie tylko motocykle i samochody, ale także gadżety z epoki. Jak patefon, maszyny do szycia, wózki dla dzieci, a także meble Idricha Halabali, które ostatnio stają się znowu modne. Co ciekawe, te meble są w pełni użyteczne. Można na nich siąść, napić się kawy, herbaty, a może nawet coś mocniejszego. Wracajmy do samochodów i motocykli. Wiele ze zgromadzonych tutaj eksponatów jest w pełni sprawnych i biorą udział w rajdach i wystawach samochodów zabytkowych. Poświadczeniem wartości tej kolekcji są liczne zgromadzone puchary. Ze względu na miejscowość, w której znajduje się muzeum, nie mogło zabraknąć eksponatów samochodów Tatra. Mamy tutaj zgromadzone Tatra 12, 57, 77, 87, 97, Tatraplan T600. Wszystkie te widzieliśmy wcześniej w naszym filmie z Muzeum Tatry. Tutaj jednak zwrócił moją uwagę pewien szczegół, który być może opuściłem, zwiedzając tamto muzeum, pięknie wykonaną popielnicę. Pamiętajmy, że samochody te powstawały w czasach, gdzie palenie papierosów było wręcz modne, a popielnice nie były skrywanym elementem wstydliwie gdzieś tam, tylko wręcz były eksponowane, a często przybierały kształty zbliżone do dzieł sztuki, czego widzimy tutaj piękny przykład. Poza Tatrami, co jest oczywiste z racji umiejscowienia muzeum, całkiem pokaźną część ekspozycji zajmują motocykle. Mamy tutaj motocykle zarówno amerykańskie, zwłaszcza firmy Indian, jak i ikony europejskich motocykli jak Moto Guzzi, BMW, Ariel. Moją uwagę przykuł motocykl z 1903 roku, wyprodukowany w fabryce Laurin Clement. Należy zaznaczyć, że Laurin i Clement założyli fabrykę, która dzisiaj nazywa się Szkoda. Warto w tym momencie zwrócić uwagę na to, że po II wojnie światowej bardzo często jedynym środkiem komunikacji indywidualnej, jaki był dostępny dla ludzi, był motocykl. Stąd próbowano powiększyć jego zdolności przewozowe przez boczne wózki, a także przyczepki towarowe. Okres po II wojnie światowej cechuje się bardzo szybkim rozwojem motocykli, w tym też skuterów. Nowe projekty często przyjmowały bardzo futurystyczne formy, jak na przykład skuter projektu inżyniera Hauptmana z 1947 roku, wyprodukowany jako prototyp w firmie Sodomka, potem znanej z produkcji nadwozi autobusowych pod nazwą Karosa. Z motocyklami spokrewnione bardzo blisko są mikrosamochody, które stały się popularne po II wojnie światowej. Więc nie mogło ich zabraknąć także w tym muzeum. Mamy tutaj 2 najbardziej reprezentatywne chyba przykłady. To jest BMW Isetta 250. Oraz Messerschmitt.
Na ekspozycji spotkamy także coś pośredniego między motorem a mikrosamochodem, czeską konstrukcję Velorex. Został on skonstruowany generalnie jako pojazd dla inwalidów. I tak był sprowadzony do Polski na przełomie lat 60. i 70. XX wieku. Pojazd ten wykorzystywał głównie silniki czeskiej Jawy o pojemności 175 lub 350 cm3. Łącznie wykonano około 12 000 tego typu pojazdów. Jeden z nich można właśnie tutaj zobaczyć. Znaczącym producentem mikrosamochodów był Messerschmitt. Messerschmitt w czasie II wojny światowej produkował chyba najsłynniejszy samolot myśliwski. Był to Messerschmitt Me-109. Po II wojnie światowej nie mógł produkować sprzętu wojskowego, samolotów. Żeby przetrwać, zajął się produkcją mikrosamochodów. Co ciekawe, te mikrosamochody miały wiele wspólnego z samolotami myśliwskimi. Na przykład sposób otwierania kabiny. Aby dostać się do samochodu, trzeba było unieść górną część kabiny i wskakiwało się jak do samolotu. Produkcja mikrosamochodów pozwoliła Messerschmittowi przetrwać najtrudniejszy okres i potem zająć się produkcją lotniczą. Dzisiaj Messerschmitt stanowi część korporacji Airbusa. Jesteśmy wśród mikrosamochodów, więc przyjrzyjmy się BMW Isetta. BMW po II wojnie światowej znalazło się w bardzo trudnej sytuacji. Zakłady znajdujące się w Monachium zostały całkowicie zbombardowane. Natomiast zakłady w Eisenach znalazły się po drugiej stronie, to znaczy były radziecką strefą okupacyjną. Co prawda w Eisenach przetrwało oprzyrządowanie pozwalające produkować samochody. I tak się też stało. NRD zaczęło produkować model 340. W Eisenach posiada muzeum i swoją własną historię. Myślę, że niedługo wrócimy do tego w następnym filmie. BMW, nie mogąc produkować silników lotniczych, zwróciło się w kierunku perspektywicznego rynku, a mianowicie rynku samochodów, a właściwie mikrosamochodów. I zaczęło produkować właśnie BMW Isetta. Historia BMW Isetta jest taka, że nadwozie zostało kupione jako licencyjne z włoskiej firmy, natomiast zastosowano w nim własny silnik typu 250. Z BMW Isetta powstał też większy model, to jest BMW 600. Ciekawostką tego modelu jest sposób wsiadania. Żeby dostać się do wnętrza tego mikrosamochodu, otwierało się całą przednią część samochodu. Skoro jesteśmy przy BMW, przejdźmy do innego modelu eksponowanego w tym muzeum. Należy się tu jednak trochę historii. Samo BMW zostało założone przez syna wynalazcy silnika czterosuwowego Nicolasa Otto. Co ciekawe, o ile w Polsce przyjęło się nazywać silniki z opłonem samoczynnym od wynalazcy, czyli od Rudolfa Diesla, silnikami Diesla, w Polsce nikt nie mówi silnik Otto. W wielu krajach używa się właśnie na określenie silnika czterosuwowego, benzynowego, silnik Otto. Ciekawostką jest też logo firmy BMW, które praktycznie od samego początku się nie zmieniło. Początki firmy, jak już wspominaliśmy, związane są z produkcją lotniczą. Firma zajmowała się produkcją silników lotniczych, stąd w logo pojawił się symbol śmigła oraz narodowych barw Bawarii, czyli białego i niebieskiego koloru. Przygodę z samochodami BMW zaczęło stosunkowo późno,
bo dopiero w 1928 roku, i to kupując fabrykę produkującą małe samochody o nazwie Dixie i mieszczące się w Eisenach. Po zakupie fabryki w Eisenach produkowali te samochody już pod własną nazwą, cały czas pracując nad nową konstrukcją. Tą nową konstrukcją był model 326. I pochodny od niego 328 jako Roadster. Samochód ten tak bardzo spodobał się Brytyjczykom, że produkowali go nawet na licencji przy firmie Pfizer-Nash. I taki właśnie model mamy tutaj na wystawie. W dzisiejszym odcinku to już tyle. O samochodach sprzed II wojny światowej opowiemy w następnym odcinku z tego muzeum. Żeby nie przegapić, włączcie naszą subskrypcję. Cześć! Kto tam? Pies czy dziecko?